Ostatni niezależny program znika z TVP. Żegnaj Motelu Polska. Tajniki dyplomacji tak tajne, że rząd o nich nigdy nie słyszał. Kto z kim na 50 Mazurka wychylił setkę? Tego Kubusia Puchatka to jednak prosiaczek. Albo nie, zwykła świnia. Czwartek, 23 września, Maciej Orły, zapraszam na program w telegraficznym skrócie, który jest, przypominam, subiektywnym przeglądem wydarzeń, głównie politycznych. Bardzo dziękuję patronom i przypominam, że każdy może zostać patronem WTS-u. Szczegóły na moim profilu na patronite.pl. No dobrze, jak widzicie, znowu jestem w okolicznościach wyjazdowo-hotelowych i zapraszam. Zaczynamy. A zaczynamy od złych wiadomości. Z ramówki telewizyjnej jedynki znika mój ulubiony program, Motel Polska. Jeśli go nie kojarzycie z jakichś powodów, to zajrzyjcie do encyklopedii albo słownika, do hasła cringe. Motel Polska to taki program, w którym zwykli ludzie z kanapy oceniali to, co leci w telewizji, a realizatorzy puszczali im na przykład wypowiedzi polityków rządzącej prawicy, oczywiście nagradzane aplauzem, i polityków opozycji, oczywiście wyśmiewane. Czemu oczywiście? No, bo jak się szybko okazało, większość obsady programu to wcale nie zwykli ludzie, ale trzeci garnitur działaczy PiS-u i ich rodziny. Niedawno nawet jedna z bohaterek dostała posadę naczelnej Publicznego Radia Łódź. Niestety program znika z anteny. TVP nie ujawnia dlaczego, ale podejrzewam, że zabrakło im po prostu ekspertów, bo wszyscy dostali już lepsze posady. Jest też taka opcja, że motel zamknął sanepid, bo takiego shitu jak tam jeszcze w żadnym innym miejscu inspektorzy nie spotkali. Jeśli chodzi o shit w TVP, Marzena Paczuska ostatnio kpiła na Twitterze z reportera Radia Z. To jest szturm na polską granicę, powiedział premier. Są dziesiątki tysięcy uchodźców zwiezionych na Białoruś w ramach ruchu bezwizowego, szef MSWiA. A Jacek Czarnecki pyta o wpuszczenie dziennikarzy na teren objęty stanem wyjątkowym. Marzena Paczuska to osoba, która na dziennikarstwie się nie zna. Nigdy nie pracowała w żadnej redakcji, a nawet nigdy nie czytała żadnych gazet i nie oglądała serwisów informacyjnych, więc nie wie po prostu, że dziennikarzy znaleźć można nie tylko na klęczkach przed gabinetami polityków partii rządzącej, ale także w najbardziej niebezpiecznych miejscach świata, bo dziennikarze są po to, by pokazywać innym, jak ten świat wygląda, nawet jeśli wygląda okropnie. I skoro dziennikarze jeżdżą na wojny, to także w strefie objętej stanem wyjątkowym mogliby wypełniać swoje zadania. Oczywiście to sarkazm. Marzena Paczuska przez lata była dziennikarką, wydawczynią, a nawet szefową Wiadomości TVP. No ale cóż, są pogłoski, że Kurski ją zwolnił z tej funkcji, bo była za bardzo propisowska. Temat wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy jest bardzo smutny i trudny, zwłaszcza w kontekście informacji o śmierci kilku koczujących tam osób. Łatwo jest za to oskarżać rząd o zaniechania, o nieudzielenie pomocy itd., itd. Za tragiczny los migrantów należy jednak przede wszystkim oskarżać oczywiście dyktatora Białorusi, Aleksandra Łukaszenkę. O co można oskarżyć naszych rządzących, nie ryzykując demagogii i populizmu? O to, że zarówno oni, jak i ich poprzednicy oraz poprzednicy ich poprzedników i ich poprzednicy także nie potrafili tak ułożyć relacji z naszym trudnym wschodnim sąsiadem, żeby podobne prowokacje mu się nie opłacały. Nie mówimy tu o zawarciu przyjaźni z Łukaszenką, to jest człowiek niebezpieczny, ale nawet przecież z niebezpiecznymi zwierzętami da się żyć. A co dopiero z niebezpiecznymi, nieco bardziej przecież rozumnymi ludźmi. W świecie relacji międzynarodowych przydałby się porządny dyplomata. Nasza dyplomacja na kierunku wschodnim jest jednak, powiedzmy sobie jasno, beznadziejna. A obecny kryzys to apogeum wieloletnich zaniedbań i imperialistycznego myślenia w stylu Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Zaniedbań nie obciążających wyłącznie PiS. I co mamy dzięki temu, a raczej przez to? Kryzys na granicy i Polaków na Białorusi, jak Andżelika Borys i Andrzej Poczobut, od miesięcy pod kluczem. Co ty, Orłoś, z przeproszeniem pierdolisz? Nasza dyplomacja stoi na bardzo wysokim poziomie. Tak, oczywiście, nasza dyplomacja stoi na bardzo wysokim poziomie i dlatego właśnie codziennie mamy płacić jako państwo 500 000 euro kary za niezamknięcie kopalni w Turowie. Rząd oczywiście oskarża Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o niezgodne z traktatami działanie na szkodę Polski.
Prawda jest jednak zupełnie inna. To nasi decydenci dali Czechom pretekst do skierowania sprawy na drogę sądową. To nasz rząd wprowadził bałagan w przepisach o wydaniu koncesji na działanie kopalni, który wywołał wszystkie kłopoty. Czesi po prostu wykorzystali okazję. Można mieć do nich pretensje, że używają konfliktu w kampanii wyborczej. Można mieć pretensje, że ich roszczenia przekraczają realne szkody, jakie wywołuje działanie kopalni. Ale czy gdyby Polska była na miejscu Czech, to by tego nie wykorzystała? Przypominam, że od kilku lat poseł Mularczyk opowiada o tym, jak PiS będzie się domagał dla Polski odszkodowania za II wojnę światową. Ale wcale się ich nie domaga, tylko wykorzystuje do celów wyborczo-propagandowych. A tak przy okazji, sprawę z Czechami można było już wielokrotnie załatwić polubownie. W końcu kilka miesięcy temu pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że dogadał się z rządem w Pradze i że ten wycofa skargę do TSUE. Dlaczego się nie udało? Może dlatego, że PiS-owi na tym nie zależy? Orłoś, co też ty opowiadasz? To jest właśnie ta twoja WTS-owska propaganda. Jak można podejrzewać, że rząd PiS-u nie chce dogadać się z Unią Europejską? A jednak można. Od dawna nie mamy ambasadora w Pradze, a więc w stolicy jednego z naszych najbliższych sojuszników i sąsiadów. To lekceważenie problemu nasuwa mi podejrzenie, że kara od TSUE jest po myśli PiS-u. Ma w Polakach wywołać niechęć do Unii Europejskiej. Co prawda Jarosław Kaczyński mówi, że polexitu nie będzie, ale potem Patryk Jaki wychodzi na konferencję prasową i opowiada dyrydymały, że na członkostwie straciliśmy $500 miliona złotych. Eksperci jego wynurzenia obśmiali, przekonując, że europoseł Solidarnej Polski wziął jakieś przypadkowe liczby, coś pododawał, coś poodejmował, żeby mu wyszło to, co chciał. Ale wiadomość poszła w eter i kto chciał, to w te bzdury uwierzył. A więc $500 miliona na minusie i teraz jeszcze $500 miliona dziennie dodatkowo. No, słabo, prawda? Ale nie dajcie się na to nabrać. Patryk Jaki umie szybko liczyć, ale wyniki podaje błędne. Jaki powołał się na kiepskich ekspertów, a ekspertów w poważnych sprawach trzeba solidnych, a nie takich, co ci będą pisać pod tezę. Na przykład Michał Dworczyk lepiej sobie dobiera doradców. Ma wśród nich dziennikarza TVN-u Krzysztofa Skurzyńskiego. Jak wynika z wyciekniętych maili, Skurzyński prawdopodobnie udzielał szefowi kancelarii premiera porad dotyczących komunikacji z mediami i obywatelami. W wyciekach nie ma nic bardzo mocno oburzającego, ale bardziej niepokoi to, że Skurzyński skłamał. Zapierał się bowiem początkowo, że nigdy żadnych porad nie udzielał. Dziennikarz jest zawieszony, redakcja wyjaśnia, czy naruszył zasady etyki zawodowej i chyba warto poczekać na te wyjaśnienia. Dla mnie cała afera wyjaśnia jedno. Dobrozmianowi dziennikarze to takie niekompetentne beztalencia, że o fachowe porady rządzący muszą udawać się do swoich wrogów. No właśnie, wróg. Jakie to jest mocne słowo. Szkoda, że dożyliśmy takich czasów, gdzie tak mówią o sobie politycy rywalizujących opcji. Jeszcze smutniejsze, że mówią tak o sobie dziennikarze różnych redakcji, że redakcje są tak upolitycznione, że jednoznacznie kojarzymy je z konkretnymi partiami. Dlatego kojącym widokiem powinno być, że mimo wszystko i dziennikarze, i politycy potrafią ze sobą pogadać, wypić kieliszek wina, wódki, czy szklankę piwa albo soku, zapytać, co słychać i życzyć zdrowia. I dlatego nie jestem tak bardzo oburzony tym, że dziennikarz Robert Mazurek zaprosił na swoje 50. urodziny polityków i partii rządzącej, i opozycji, że obok siebie bawili się Marek Suski, Piotr Gliński, Łukasz Szumowski, Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Marek Dyduch. Oburza mnie, że w Sejmie czy studiu telewizyjnym nie chcą ze sobą rozmawiać po ludzku. Uznali, że lepiej się kłócić, obrażać, tworzyć atmosferę wojny, tylko po to, żeby zamydlić oczy nam, czyli wyborcom. Jarosław Kaczyński oskarżył z trybuny sejmowej polityków opozycji, że zabili mu brata. Jego partyjni koledzy nie powinni chyba się bawić z mordercami. Nie wypada, prawda? Opozycja oskarża PiS, że wprowadza w Polsce dyktaturę. Chyba nie wypada pić wódki z ludźmi, którzy łamią, obalają demokrację. No chyba, że się w nic z tych haseł nie wierzy. Tylko niech się potem klasa polityczna nie dziwi, że społeczeństwo jej również nie wierzy. Sorry.
Na tę hipokryzję wściekł się podobno Donald Tusk. I teraz Borys Budka, Sławomir Neumann i Tomasz Siemoniak, którzy byli na urodzinach Mazurka, mają kłopoty. Ale nie ma takiej draki, z której nie można się wymigać. Wystarczy spojrzeć na mapę Warszawy i pomysły same przychodzą do głowy. Popatrzcie. Lokal, w którym odbywała się impreza, leży w idealnym miejscu dla prostych wymówek. Rzut kamieniem są Powązki i Aleja Zasłużonych. Akurat przechodziłem złożyć kwiaty. Tak może powiedzieć Budka. A jak tu spyta, a ty, Siemoniak, czego tam szukałeś? No cóż, byłemu ministrowi obrony narodowej nie pozostanie nic innego, jak wmawiać szefowi, że szedł na Kolską do znanej warszawskiej wytrzeźwiałki. Po tym humorystycznym akcencie przejdźmy do jakichś luźniejszych kwestii i przyjemniejszych obrazków. Wszyscy lubią słodkie misie, prawda? No to macie misiaczek Merkel. Niemiecka firma Hermann Spielwaren wypuściła specjalną linię pluszaków, by uhonorować ustępującą po 16 latach kanclerz Niemiec. To naprawdę urocze. Nasuwa skojarzenie z niedźwiedzim symbolem Berlina. Miejmy tylko nadzieję, że po zakończeniu kadencji pani kanclerz nie zmieni się z berlińskiego misia w rosyjskiego niedźwiedzia Miszkę. Inaczej mówiąc, że nie pójdzie śladem swojego poprzednika Gerharda Schrödera, który po ustąpieniu ze stanowiska kanclerza Niemiec objął ciepłą posadkę w rosyjskim przedsiębiorstwie. No. Skoro już jesteśmy przy misiach, to pewnie kojarzycie, że przywódca Chin, Xi Jinping, strasznie się denerwuje, jak ktoś go porównuje do Kubusia Puchatka. No więc z tego pekińskiego Puchatka to jest jednak straszna świnia. Okazuje się, że w chińskich smartfonach Xiaomi na poziomie systemu operacyjnego istnieje opcja cenzurowania określonych haseł, takich jak wolny Tybet czy niepodległość Tajwanu. Odkryły to litewskie służby, a tamtejsze Ministerstwo Obrony wydało komunikat odradzający zakup tych urządzeń. No, jakie to szczęście, że na YouTubie i Facebooku nie ma takich mechanizmów i ja spokojnie mogę sobie teraz powiedzieć, że Xi Jinping to a jego polityka względem Tajwanu jest Zaraz, Orłoś. Czyli jak widzę, nic nie powiesz o aplikacji Nawalny w kontekście wyborów w Rosji, że pewne znane amerykańskie firmy w wyniku nacisków te aplikacje zablokowały. Tak. No cóż, umówmy się może, że właśnie o tym wspólnie powiedzieliśmy i mamy swoje zdanie na ten temat. Co prawda, podobno rosyjskie władze groziły pracownikom jednej z tych firm konsekwencjami karnymi, ale jak to się mówi, niesmak pozostał. No i co tam jeszcze mamy z wesołych wiadomości? Na koniec może dodam, że ojciec Andrzeja Dudy, Jan Duda oraz minister Przemysław Czarnek prześcigają się w zgłoszeniach na biologiczną bzdurę roku. Ten pierwszy uważa, że homoseksualizm jest zaraźliwy, a ten drugi, że ludzie żyją na Ziemi od miliardów lat. Dość powiedzieć, że zaraźliwy to może być katar. Sama Ziemia istnieje od zaledwie 4,5 miliarda lat, a homo sapiens chodzą po niej od najwyżej kilkuset tysięcy lat. Także takich mamy wybitnych polityków, erudytów. O kontekście tych wypowiedzi już przez litość nie wspomnę, żeby nie było jeszcze gorszej żenady. Dodam tylko, że czekam, aż jeszcze wypowie się Ewa Kopacz i zasugeruję, że dinozaury wyginęły, bo się od ludzi zaraziły tym homoseksualizmem. I pora na część muzyczną WTS-u. Antoś Orłoś na pewno ma dla nas coś specjalnego, jak zawsze. Witam. Witam Państwa serdecznie. Dziś w kąciku muzycznym zdobywcy głównej nagrody w Opolu. Według Krajowego Rejestru Piosenek i Legend KRPiL ich ostatnich 7 singli łącznie odsłuchano aż 170 milionów razy. Najnowszy utwór już cieszy się niezwykłym uznaniem krajowej prasy oraz publiczności i zdobył wiele nagród od tejże właśnie publiczności. Pozwolę sobie tylko parę wymienić. Złoty Słowik, Opolskie Wiadro, dyplom imienia Stanisława Tymińskiego i ponoć namaściła ich sama wielka Maryla Rodowicz. Nie przedłużając, choć wakacje nie zapasem, to przed Państwem w czasy w utworze Tyle Słów.
Le, 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 le. I to tym razem wszystko. Pozwólcie tylko, że w skrócie przypomnę o subach, dzwonkach, obserwowaniu, komentowaniu i patronowaniu. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!